Jestem nauczycielką polskiego już od ładnych paru lat i zdarzyło mi się już sprawdzić wiele waszych prac uczniów języka polskiego jako obcego. I bardzo często to, co tam się powtarza, to, co muszę poprawiać, to, na co muszę zwracać waszą uwagę, to są przecinki po polsku. Przecinek to jest jeden ze znaków interpunkcyjnych, czyli ten znak tutaj pojawi się na ekranie dla tych z was, którzy nie wiedzą. Interpunkcja generalnie to stawianie kropek, stawianie przecinków i wszelkich innych znaków. To mogą być wykrzykniki, to mogą być znaki zapytania, dwukropki i tak dalej. Mogłoby się wydawać, że nie jest to takie istotne. Ci z was, którzy znają mnie dłużej, wiedzą, że jestem też egzaminatorką na certyfikatach z języka polskiego i prawdopodobnie zdajecie sobie sprawę, że te błędy interpunkcyjne nie są najważniejszymi błędami na wypracowaniach. Nie tracicie najwięcej punktów za błędy interpunkcyjne, ale wciąż tracicie punkty. Myślę, że są to błędy, które łatwo wyeliminować, bo interpunkcja to coś, czego można się nauczyć. Pamiętam, kiedy sama robiłam bardzo dużo błędów interpunkcyjnych, kiedy jeszcze uczyłam się pisać po polsku, bo Polacy oczywiście też robią masę tych błędów interpunkcyjnych i wydawało mi się czarną magią to, gdzie wstawić przecinek, w którym miejscu i kiedy. Wystarczy jednak zapamiętać kilka podstawowych reguł, a później już przyjdzie oczywiście z tym wyczucie, gdzie stawiać ten przecinek, a gdzie go lepiej nie stawiać. W tym filmiku zajmiemy się więc tymi podstawowymi regułami, gdzie stawiać przecinek w zdaniu po polsku, a gdzie stawiać go nie należy. A jeśli ktoś z was jeszcze mnie nie zna, może jesteście tu po raz pierwszy, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał na YouTubie i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Mam też podcasty, wstawiam wam link tutaj do moich podcastów, znajdziecie je na YouTubie, część z nich na YouTubie, ale większość jest na platformach do słuchania podcastów. Ostatnio zresztą pojawił się już 100. odcinek mojego podcastu, więc jeśli chcecie go posłuchać, to zapraszam was do posłuchania. To co? Zaczynamy nasz filmik o interpunkcji. Tak jak powiedziałam, znaki interpunkcyjne są różne. Najbardziej powszechne, najpopularniejsze znaki interpunkcyjne to przecinek, kropka, dwukropek, średnik, wykrzyknik, znak zapytania i myślnik. Przecinek to taki znak interpunkcyjny, który w jakiś sposób oddziela fragmenty zdania. Czasem jedno zdanie może być bardzo długie i musimy jakoś je podzielić na takie mniejsze fragmenty. Dlatego właśnie przecinek stosujemy na przykład we wszelkich wtrąceniach. Kiedy mówimy, dodajemy jakąś informację, która nie jest w centrum tego zdania. Możesz przyjść oczywiście, kiedy chcesz. Oczywiście jest tu wtrąceniem. Zdanie główne to możesz przyjść, kiedy chcesz. Dlatego między tym słowem będziemy wstawiać przecinki. Przepraszam, skąd pani jest? Przepraszam. Nie potrzebujemy tego przepraszam tutaj z punktu widzenia lingwistyki, z punktu widzenia językowego. Wstawiamy tutaj przepraszam, bo jest to jakiś zwrot grzecznościowy, ale jest to dodatek. Zdanie może funkcjonować bez tego. Możemy powiedzieć, skąd pani jest, a nie, przepraszam, skąd pani jest. Dlatego po wszystkich takich wtrąceniach albo między wtrąceniami, kiedy to jest w środku zdania, będziemy wstawiać przecinek. Przecinek będziemy wstawiać też we wszelkich wyliczeniach, kiedy coś wymieniamy. Kupiłam dzisiaj jabłka, gruszki, banany i jagody. Oczywiście bez przecinków to zdanie byłoby bardzo dziwne, bo mielibyśmy ciąg słów bez żadnego podziału. Dlatego tu też musimy wstawiać przecinki. Przecinki będą też oddzielać wszelkie czasowniki, czyli akcje. Kiedy coś pokazuje nam akcję, pokazuje, że coś się dzieje, to będziemy wstawiać tam przecinek. Ale uwaga, mamy tutaj różne reguły. Musicie zapamiętać, że przecinki będziemy wstawiać wtedy,
Kiedy są to dwie akcje, które albo są sobie przeciwstawne, czyli są zupełnie różne od siebie, albo z siebie wynikają. Już tłumaczę. Przeciwstawne to znaczy takie, które są różne. Dlatego kiedy mówię, mogę mieć lekcję o 9, ale na pewno nie o 15, to znaczy, że to ale oddziela nam dwie zupełnie różne rzeczy, zupełnie różne akcje, zupełnie różne lekcje. Dlatego przed ale wstawimy ten przecinek. Bardzo chciałam się z wami spotkać, jednak nie miałam czasu. Podobnie będzie z takimi zdaniami, w których jest jakiś wynik z tej sytuacji. To znaczy na przykład, kiedy mówimy więc. Dlatego bardzo chciałam się z wami spotkać, więc od razu poszłam na spotkanie, kiedy tylko miałam okazję. Z kolei, kiedy są to takie dwie akcje, które są podobne do siebie, albo kiedy to są dwie alternatywy, czyli kiedy mamy i, albo, wtedy przecinka nie stawiamy. Będę dzisiaj mieć lekcję o 9 i o 15. Spotkam się dzisiaj z wami albo pójdę na spacer. Stawiamy ten przecinek tylko w takich sytuacjach, kiedy powtarzamy to i, albo to albo inne podobne tego typu słowa. Zamiast i może tam być oraz, także, też. Zamiast albo może tam być lub, bądź, czy. Kiedy powtarzamy te słowa, to wtedy już postawimy tam przecinek, bo to robi nam się wyliczenie, to robi nam się wymienianie znowu kolejnych rzeczy. Mogę mieć lekcje i o 9, i o 15, i o 18. Bardzo ważne, jeśli chodzi o przecinki, jest to, że zawsze będziemy stawiać przecinki po polsku, kiedy mamy takie zdanie. W gramatyce nazywamy to zdaniem podrzędnym. Jeśli ktoś z was zna się na gramatyce i na tych wszystkich terminach, to proszę bardzo. Jednak mówiąc prościej, to są takie zdania, w których jedna część zdania rządzi drugą częścią zdania. Czyli mamy jedną, tą najważniejszą część zdania, ważniejszą od drugiej, i druga, która zależy od tej pierwszej. Więc te dwie części zdania nie stoją na tym samym poziomie, tak jak w poprzednich sytuacjach, kiedy mówimy albo, i, więc. Na przykład, kiedy mówimy bałam się, że nauczyciel nie przyjdzie na lekcję, to bałam się jest tą pierwszą, główną częścią. Bałam się czego? Bałam się, że nauczyciel nie przyjdzie na lekcję. Że to jest bardzo, bardzo typowe słówko dla przecinków po polsku, bo często na języku polskim w szkole uczymy się, że zawsze stawiamy przecinek przed że. To prawda, poza takimi utartymi wyrażeniami z że, na przykład mimo że. Nie będziemy stawiać wtedy przecinka między mimo a że, będziemy stawiać przecinek przed mimo że. Bałam się, że nauczyciel nie przyjdzie, mimo że zawsze przychodzi na lekcję. I podobnie będzie ze wszystkimi takimi zwrotami z że, które tworzą jeden zwrot. Bardzo chcę zacząć uczyć się polskiego, tylko że nie wiem od czego zacząć. Tak, przecinek postawimy przed tylko że. Takich słówek podobnych do że, które będą wprowadzać tę drugą część zdania, jest bardzo dużo. Bardzo znanym słówkiem, o którym często mówimy na polskim w szkołach, jest też który. Podobnie do że mówimy, że zawsze stawiamy przecinek przed który. I to też jest prawda, poza tymi właśnie utartymi wyrażeniami i poza takimi sytuacjami, kiedy będzie na przykład spójnik przed tym który. Na przykład mogę powiedzieć, to kolega, z którym idę do kina. I przecinek postawię tutaj przed z, więc na to uważajcie. Zawsze stawiamy przecinek przed ponieważ, przed bo to też będzie ta druga część zdania, która zależy od pierwszej. Bałam się, że nauczyciel nie przyjdzie na lekcję, bo nigdy nie przychodzi. To takie zdania, do których możecie postawić jakieś pytanie. Bałam się, dlaczego? Bo nauczyciel nigdy nie przychodzi. Bałam się czego? Że nauczyciel nie przyjdzie. I ostatnia sytuacja, którą musicie zapamiętać, to sytuacja, w której będzie imię słów i tam też jest przecinek. Gotując, uczyłam się polskiego. To są dwie akcje.
więc musimy to też oddzielić przecinkiem. Mam nadzieję, że ta szybka lekcja z interpunkcji Wam pomogła i że czujecie, że teraz będzie Wam łatwiej stawiać przecinki po polsku w tekstach. Jeśli macie ochotę uczyć się polskiego ze mną i macie ochotę, żebym sprawdzała też Wasze teksty po polsku, to robię to na naszych kursach A1, A2 i B1. Tam uczniowie dostają teksty do napisania i ja je sprawdzam, odsyłam z moim feedbackiem, więc wtedy widzicie, gdzie są błędy interpunkcyjne. A jeśli jesteście zainteresowani lekcjami indywidualnymi, konwersacjami albo klubem książki, bo niedawno otworzyłam też klub książki, to wszystkie informacje o tym znajdziecie w opisie tego filmiku. Możecie też dołączyć do naszego Patreona, jeśli chcecie uczyć się polskiego ze mną. Tam też mamy pisanie, co miesiąc piszemy teksty, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, bo tworzymy tam naprawdę świetną społeczność osób uczących się polskiego i można nie tylko uczyć się polskiego, ale też poznać znajomych z całego świata, co myślę jest bardzo, bardzo przyjemną częścią tego Patreona. Dajcie mi znać w komentarzach, czy przecinki to Wasza zmora, czy nie. Czy nienawidzicie interpunkcji, czy może jednak ją lubicie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jest to też bardzo ważne dla wsparcia tego projektu, więc nie zapominajcie o polubieniu filmiku, o subskrypcji kanału i o krótkim komentarzu. Zawsze to bardzo, bardzo pomaga. A jeśli chcecie wspierać jeszcze bardziej projekt, to zapraszam na Patreona i dziękuję z całego serca wszystkim patronom, którzy tutaj ze mną są. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku i mam nadzieję, że na coś się Wam przydał. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Pa, pa!